You be the view and I'll just be me. Hejo, to Regina. Współczesna kultura popularna ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy świat. Dziś chciałabym przyjrzeć się temu, jak przedstawia ona związki w filmach, serialach i książkach. Zauważyłam coś, co można wręcz nazwać trendem, pewną niepokojącą tendencję w ukazywaniu relacji uczuciowych. Coraz częściej pokazuje się je w sposób nieodpowiedni, a nawet toksyczny. Jednak nam, jako odbiorcom kultury, przedstawia się to jako normalny, pełen uczuć związek. Można odnieść wrażenie, że współczesna popkultura w dużej mierze zniekształciła, a może nawet zniszczyła obraz zdrowych relacji romantycznych. Według mnie miało na to wpływ wiele czynników, zaczynając od pierwszych powieści z motywem romantycznym, które upiększały związek dwojga ludzi, do motywu magicznego połączenia dusz. Nadawanie relacji dwojga osób niemal mistycznego znaczenia miało ogromną wartość w czasach, gdy ludzie byli zmęczeni codziennymi trudami życia. Wtedy wchodzenie w związek było czymś naturalnym, każdy znał zarówno jego plusy, jak i minusy. To były czasy, gdy miłość i śmierć były czymś naprzemiennym i wszechobecnym, a związki nie ograniczały się jedynie do uczucia romantycznego, często były brutalną rzeczywistością. Nadanie im tego magicznego aspektu pozwalało choć na chwilę oderwać się od tego, co przyziemne i trudne. Następnie te motywy zaczęto powielać w wielu dziełach. Gdy pojawiło się kino, różnie wzięło w tym udział. Przygarnęło popularne schematy i przetworzyło je przez kolejne medium. Hollywood zaczęło przedstawiać związki na swój własny sposób, a dzięki swoim możliwościom trafiało do znacznie większej publiki. Miało to ogromny wpływ na dalszy rozwój kinematografii. Filmy były oglądane także przez niższe wersje społeczne, co sprawiło, że w kinie zaczęły pojawiać się motywy przemocy, gangsterów i relacji opartych na wymuszaniu. W filmach romantycznych często widzimy schemat. Wątki prowadzą do pocałunku głównych bohaterów, po których ich związek zostaje przyklepany, a film się kończy. W produkcjach przygodowych zdobycie drugiej połówki bywało traktowane jak zdobycie nagrody, a postacie posiadały powtarzalny zestaw cech. Z czasem coraz częściej zaczęto pokazywać toksyczne związki i toksycznych bohaterów. Czasem były one piętnowane w fabule, ale równie często ukazywane jako coś pociągającego, intensywnego czy wręcz pożądanego. Tu przechodzimy do kolejnego aspektu. Wraz z przemianami społecznymi na przestrzeni lat zaczęto zwracać uwagę na to, że pewne zachowania mężczyzn są toksyczne. Współcześnie w kulturze i w nauce często porusza się problem toksycznej męskości. Jednak wraz z rozwojem feminizmu niektórzy twórcy zaczęli nadawać toksyczne, typowo męskie cechy swoim kobiecym postaciom, przedstawiając je przy tym jako oznaki siły i niezależności. Tymczasem negatywne cechy, niezależnie od tego, kto je prezentuje, pozostają negatywne i nie powinny być akceptowane społecznie, a tym bardziej pokazywane jako coś dobrego. Silna, niezależna i pewna siebie postać nie musi jednocześnie być toksyczna. Nie chodzi oczywiście o to, że kobiece postacie nie mogą mieć wad, również tych toksycznych, ale o to, że nie powinno się ich przedstawiać jako coś pozytywnego, godnego naśladowania, czy wręcz reklamować jako normę. Kolejną istotną sprawą jest tak zwana wojna płci, która zdecydowanie nie sprzyja romantycznym relacjom. Dochodzi do tego infantylizacja relacji międzyludzkich, a także problem masowej, przyspieszonej produkcji filmów, seriali i książek. Jako odbiorcy stajemy się coraz bardziej niecierpliwi. Jeśli produkcja jakiegoś dzieła tworzona jest zbyt wolno, bardzo szybko zapominamy o niej. Połykamy dane dzieła coraz więcej i coraz szybciej, nie zastanawiając się nad ich treścią i od razu zaczynamy czekać na kolejne. Relacje pokazywane w kulturze nie mają już prezentować wartości, mają dostarczać emocje i rozrywkę. Fajna postać, dużo dramy, trochę romantyzmu. Można zrobić fanfic i przeskoczyć do kolejnego tytułu. Zamiast przeżywać i zrozumieć, zaczynamy scrollować i zapominać. Czy to wszystko nie wpływa na nasze życie? Czy relacje nie tylko romantyczne nie stają się z czasem dla nas nudne, przez co zaczynamy na nowo szukać tej specyficznej adrenaliny? Zamiast skupić się na tym, co lubimy, a czego nie w drugiej osobie. Zamiast docenić wspólne wspomnienia i więź, z którą z czasem stworzyliśmy.
Pierwszym przykładem, który pragnę przytoczyć, jest dobrze wszystkim znany motyw Bad Boya. Nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy traktowali go wyłącznie jako fikcję. Coś odrealnionego, co nie powinno przenosić się na prawdziwe życie. Jednak bardzo często tego typu historie trafiają do młodych odbiorców, nawet 13-letnich, którzy nie zawsze są świadomi toksyczności takich relacji, często sami nie mają jeszcze żadnego doświadczenia romantycznego, a zdarza się, że nie posiadają też wzorców zdrowych relacji dorosłych, choć ze względu na sytuację rodzinną. Kolejnym problemem jest to, że twórcy popadają w skrajność. Motyw Bad Boya to już nie tylko niegrzeczny chłopiec, który pod wpływem miłości zmienia się na lepsze. Często mamy do czynienia z postacią toksyczną, manipulacyjną, kontrolującą i wręcz okrutną wobec innych. Mimo to jej zachowania są usprawiedliwiane, np. trudnym dzieciństwem, co według mnie nie powinno stanowić wymówki dla czynów, które realnie krzywdzą innych. Czasami dochodzi wręcz do skrajnych sytuacji, gdzie pojawia się przemoc seksualna, ale bohaterka mimo to mówi: mnie to nie dotyczy, dla mnie był kochany, więc mu wybaczam. To bardzo niebezpieczny przekaz. W ten sposób normalizuje się przemoc i stępia wrażliwość młodych odbiorców na granice, które powinny być nienaruszalne. Zaczynamy romantyzować zachowania, które w rzeczywistości są przemocowe i niszczące, a to może prowadzić do błędnych oczekiwań co do relacji w prawdziwym życiu. Dodatkowo, czy naprawdę chcemy wspierać produkcje, które podprogowo przekazują, zranią ją emocjonalnie, psychicznie czy fizycznie, ale mnie nie, a poza tym i tak jej nie lubię, albo jest wredna, więc to w porządku. Czy naprawdę chcemy brać udział w tworzeniu narracji, której empatia wobec innych osób jest uzależniona od naszej sympatii do nich? Czasami, oglądając niektóre produkcje, nie widzę może skrajnej przemocy, ale występują sceny, które nadal mnie rażą. Przykładowo, bohater publicznie zrywa z dziewczyną, tą wredną, i ośmiesza ją przy wszystkich. Dla widzów może to być satysfakcjonujące, bo ona zasłużyła, ale w rzeczywistości została upokorzona, stała się obiektem wyśmiewania i napiętnowania, co w realnym życiu mogłoby prowadzić nam do załamania psychicznego czy targnięcia się na życie. Po czym następują słodkie, romantyczne sceny głównego bohatera, a ja w tym momencie nie mam już ochoty ich oglądać, bo coś we mnie mówi, że to nie jest romantyzm, tylko przyzwolenie na okrucieństwo, byle tylko widz dostał swoją nagrodę. Lubię tytuły, w których bohater lub bohaterka zdają sobie sprawę ze swojego okropnego zachowania. Oczywiście, gdy nie mówimy o sytuacjach skrajnych, takich jak przemoc seksualna, i postanawiają się zmienić. Próbują porozmawiać z osobami, które skrzywdzili, przeprosić, zadośćuczynić. Ich refleksja nad własnym postępowaniem wypływają z wewnętrznej potrzeby, a nie z zewnętrznego przymusu. Na przykład w anime Kształt Twojego Głosu Shoya Ishida, który w dzieciństwie znęcał się nad nową uczennicą Shoko Nishimiją, dziewczyną niesłyszącą, po latach zaczyna odczuwać silne wyrzuty sumienia. Wykluczony społecznie za swoje dawne czyny, postanawia naprawić swoje błędy i odbudować relacje z Shoko. Film ukazuje, jak Ishida sam zaczyna doświadczać przemocy ze strony innych i jak prowadzi go to do głębokiej refleksji, dlaczego niektórzy ludzie ponoszą konsekwencje swoich czynów, a inni nie. Co sprawia, że jego zachowanie było tak szkodliwe i jak trudna jest próba naprawy popełnionych krzywd. Film podkreśla, że przemoc, której człowiek doświadcza, zostaje z nim na zawsze. Sprawca powinien ponieść konsekwencje swoich działań, a naprawienie wyrządzonej krzywdy nie jest ani proste, ani gwarantowane. Kształt Twojego Głosu w piękny sposób pokazuje, jak trudne i złożone potrafią być relacje międzyludzkie. Uświadamia, że niektórzy szybko zapominają o tym, jak bardzo ich zachowanie może zranić innych i jak ta rana może wpłynąć na całe życie ofiary. Film ukazuje też, że nawet dziecko może być okrutne, a młody wiek nie zawsze usprawiedliwia złe zachowanie. Pokazuje, że niektórzy dojrzewają, zdobywają się na odwagę, by spojrzeć w lustro, przeprosić i spróbować zadośćuczynić. I że warto zadać sobie pytanie, czy robimy to dla tej osoby, czy raczej dla własnego wewnętrznego spokoju. To historia o tym, jak łatwo zranić, a jak trudno naprawić to, co zostało złamane.
Kolejnym przykładem z popkultury jest popularna chińska drama Meteor Garden, w której pojawia się klasyczny motyw bad boya. Naprawdę lubię tę produkcję, jest dobrze zrealizowana, ale trzeba przyznać, że Dao Mingxi momentami mocno przekracza granicę bycia złym chłopcem. Łatwo wpada w złość bez wyraźnego powodu, bije innych, a w jednej ze scen niemal uderza główną bohaterkę. Ostatecznie uderza w ścianę, co można użyć za plus, bo przynajmniej powstrzymuje się od przemocy wobec niej. Warto też przeznaczyć, że później refleksuje się nad swoim zachowaniem i próbuje je naprawić, co nieco ratuje jego wizerunek. Jednak mimo wszystko niektóre sceny, gdy przyjrzeć się im głębiej, są naprawdę nieodpowiednie. Dao Mingxi zachowuje się momentami wręcz obsesyjnie i jest gotowy na wszystko, by osiągnąć swój cel. Oczywiście serial przedstawia to jako wybryki młodego, niedojrzałego chłopaka, ale pewne granice zostają przekroczone. Faktem jest, że twórcy serialu złagodzili postać głównego bohatera w porównaniu do mangi Hana Yori Dango, na której oparto dramę. W oryginale jego zachowanie było znacznie bardziej drastyczne, wręcz zwyrodniałe i dopuszczał się czynów, których nie sposób usprawiedliwić. Dobrze, że twórcy serialu podeszli do tego bardziej refleksyjnie i dostosowali historię do współczesnych realiów. Można wręcz powiedzieć, że uznali, iż pewnych zachowań nie powinno się romantyzować. Mimo to, niektóre sceny nadal są trudne do oglądania, szczególnie jeśli podejdzie się do nich z większą świadomością i krytycznym spojrzeniem. Kolejnym przykładem jest serial animowany Gentry Ciało kontra potwory. Choć sam serial uwielbiam, jest naprawdę dobry. To takie połączenie Jagody Lee i amerykańskiego smoka z dodaniem szczypty K-popu. Tworzy naprawdę ciekawe zestawienie. Jednak autorka nie do końca radzi sobie z przedstawieniem relacji między postaciami. Tłumaczy to tym, że bohaterowie to nastolatkowie, którzy są niedojrzali, a jej celem było ukazanie ich relacji z odrobiną prawdziwości i nieporadności. Niestety, w niektórych momentach zabrakło pogłębienia i empatii. Przykładem jest wątek Gentry i Kita, bohatera, który zmaga się z poczuciem odrzucenia, przekonany, że nikt nie zaakceptuje jego prawdziwego ja. Zwierza się Gentry, wspólnie spędzają czas, wspiera ją i pomaga, ale już następnego dnia dziewczyna odcina się od niego bez słowa wyjaśnienia. Mówi mu, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, bo przypomina jej o świecie, od którego chce się odciąć. Kit mimo wszystko stara się być wyrozumiały, daje jej przestrzeń, okazuje czułość i wsparcie, a ona go ignoruje i zaczyna flirtować z innym chłopakiem, jakby Kit już nie istniał. Te sceny były dla mnie wyjątkowo trudne do oglądania. Bohaterka straciła w moich oczach i zaczęłam się zastanawiać, czy można ją dalej lubić. Od tego momentu zaczęłam postrzegać Gentry jako postać wyjątkowo egoistyczną. Wszystko musi się kręcić wokół niej, jej emocje są najważniejsze, a uczucia innych można zignorować. Rozumiem, że to młodzi bohaterowie, ale zabrakło tu jakiejkolwiek rozmowy, szczerości czy refleksji. Tego typu zachowanie, nawet u nastolatków, powinno być choć trochę skonfrontowane z rzeczywistością. Jeśli powstanie drugi sezon, mam nadzieję, że Gentry poniesie konsekwencje swojego zachowania względem Kita. Dodatkowo w serialu pojawia się też inny przykład problematycznej relacji. Dziewczyna, która dla swojego chłopaka przygotowuje notatki oraz planery i wspiera go w jego planach, zostaje oskarżona o wywieranie presji, gdy ten nagle zmienia swoje zainteresowania. I nawet jej o tym nie mówi. Zamiast rozmowy i próby zrozumienia, chłopak po prostu na nią naskakuje. Sama miała się tego domyślić. Sam nie pomyślał, że poświęciła swój czas dla jego marzeń i przyszłości, a nie dla siebie. Potem niby się godzą, ale brakuje jakiejkolwiek głębszej rozmowy, przeprosin czy refleksji z jego strony. Całość zostaje potraktowana bardzo powierzchownie. Wszystkie te przykłady pokazują, że serial, choć bardzo ciekawy pod względem fabularnym i estetycznym, nie radzi sobie najlepiej z przedstawieniem zdrowych relacji romantycznych. Zabrakło tu emocjonalnej dojrzałości, nawet jeśli miało to być niedojrzałe z założenia. Warto też wspomnieć o postaci Marinette z serialu Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Główna bohaterka wykazuje wręcz obsesję na punkcie Adriana, do tego stopnia, że zna dokładny plan jego dnia, a także szczegóły z jego życia prywatnego. Można to momentami określić nawet mianem stalkingu. Jej zauroczenie tak bardzo ją pochłania, że zatraca w tym siebie. Rezygnuje z własnych potrzeb i tożsamości.
Co więcej, jako Biedronka często jest chłodna, a momentami wręcz jej miła w stosunku do czarnego kota, mimo że doskonale wie, że ten coś do niej czuje. Zbywa jego uczucia, traktuje go jak niedojrzałego chłopaka, który mówi głupoty. Mimo że jest jej wiernym partnerem i wielokrotnie ryzykował dla niej wszystko. Ta dynamika między postaciami momentami może być niepokojąca, szczególnie biorąc pod uwagę, że serial jest skierowany głównie do młodej widowni. Ostatnim przykładem jest książka Gołąb i Wąż, gdzie bohaterka znajduje listy głównego bohatera, zamiast traktować je z szacunkiem, zaczyna się z nich śmiać i wyśmiać zarówno jego uczucia, jak i osobę, z którą pisał. Choć na początku bohaterowie się wzajemnie nie lubią, nie mogę przejść obojętnie obok sceny, w której postać, którą mieliśmy lubić, bez skrupułów nabija się z czyich emocji, nie biorąc pod uwagę, że takie zachowanie mogło kogoś naprawdę skrzywdzić. Dodatkowo bohaterka w ogóle się tym nie przyjmuje, nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego postępowania. Ta scena dla mnie była na tyle odrażająca, że odłożyłam książkę na pół roku, zanim w końcu zdecydowałam się dokończyć jej czytanie. Heartstopper to produkcja od Netflixa, gdzie nastoletnia relacja Charlie'ego i Nicka jest dojrzała mimo wieku. Pojawiają się tam wzajemny szacunek, słuchanie siebie, nieprzekraczanie granic, brak presji do seksu i coming outu, wsparcie emocjonalne oraz autonoma pomimo w związku. Świetny cytat. Nie musisz się śpieszyć, zrobię wszystko w swoim czasie z tobą. W dzisiejszej kulturze często spotykamy się z przedstawieniem relacji, które na pierwszy rzut oka wydają się w porządku. Jednak po głębszym przyjrzeniu się zauważamy, że prezentują postawy egoizmu, braku empatii i toksyczności. Bohaterowie nie zastanawiają się nad swoim zachowaniem, ani tym, czy ranią innych. Można wysnuć refleksję, dlaczego niektórzy widzowie nie zauważają tych tendencji. Coraz częściej relacje nie tylko te romantyczne są infantylizowane i płytkie. Romanse zaś coraz dziwniejsze. Na przykład związki człowieka z antropomorficznym zwierzęciem. Inaczej niż w przypadku wilkołaka, gdzie mamy do czynienia jednak z człowiekiem o cechach nadprzyrodzonych. W niektórych historiach romantycznych mamy do czynienia z sytuacjami, w których jedno z bohaterów jest zależny od drugiego, a ten traktuje jak dziecko, którą trzeba się opiekować. Nie można też zapomnieć o klasycznym wątku w anime, gdzie bohaterki rywalizują o to, która z nich ma większe prawo być z głównym bohaterem, powołując się na to, że zna go lepiej. Zamiast zapytać się samego bohatera, co o tym sądzi i jakie ma uczucia. W takich przypadkach warto pamiętać, że każdy powinien sam wypowiadać się za siebie, decydować o sobie oraz o tym, z kim chce być i dlaczego. Brakuje mi w kulturze romansu, które byłyby bardziej ludzkie i przyziemne, gdzie obserwujemy rozwój bohaterów i ich życia, a ich związek jest tylko jednym z atrakcyjnych elementów fabuły. Chciałabym, aby tego typu historie były bardziej powszechne w kulturze. Warto również zastanowić się, czy te dzieła nie wpływają negatywnie na postrzeganie związku przez młode osoby. Czy oglądając różne dzieła od dzieciństwa, nie zmieniamy sobie wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać kontakt z drugim człowiekiem? Zadajmy sobie pytanie, czy jako widzowie nie zaczynamy przerabiać pewnych zachowań kulturowych, które zostały stworzone dla fikcji, na nasze codzienne życie? Czy nie zmieniamy obrazu tego, jak powinien wyglądać kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z fikcyjnymi postaciami, które mają zupełnie inne zasady, a ich działania są wytłumaczone przez fabułę? Czy nie jesteśmy czasami odrobinie egoistycznie, postrzegając siebie jako głównego bohatera w historii własnego życia, zapominając, że jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym żyją inni ludzie, mający swoje uczucia i potrzeby? Należy również zastanowić się, czy ludzie nie stali się wymienialni dla nas, czy my nie staliśmy się dla nich wymienialni. Warto zadać sobie pytanie, czy brniemy w izolacjonizm społeczny, koncentrując się na przeżywaniu świata tylko samemu ze sobą, zamiast współżyć z innymi i dążyć do zrozumienia drugiej osoby. W końcu zrozumienie siebie samego jest łatwiejsze niż zrozumienie drugiego człowieka, który może mieć inne przemyślenia i wartości, które mogą nam nie odpowiadać, a czasami nie mamy nawet ochoty ich słuchać. Zachęcam Was, aby się krytycznie patrzyli na to, jak media i korporacje portretują relacje międzyludzkie. Zwróćmy uwagę nie tylko na wizerunki, które są romantyzowane i idealizowane, ale także na te, które mogą promować niewłaściwe wzorce zachowań, które wydają się być akceptowalne. Uważać na to, co konsumujemy w mediach, pozwala lepiej zrozumieć, jakie modele relacji są promowane i jakie mają one konsekwencje w realnym życiu. Jeśli podobał Ci się odcinek i pragniesz więcej takich odcinków, daj suba, daj lajka i napisz komentarz. Do zobaczenia!